Dzień dobry i oto jesteśmy z powrotem. Minęło już kilka miesięcy, odkąd opowiedziałam Wam o niesamowitym projekcie Strauss Farmers Cup. Engelbert Strauss, niemiecki producent odzieży roboczej, rzucił wyzwanie 6 rolnikom z różnych krajów Europy, by w jak najbardziej kreatywny sposób na swoim kawałku ziemi przedstawili nowe logo Straussa. I właśnie jesteśmy u państwa bardowskich. Ale zanim jeszcze znajdziemy Grzesia, mam pewien sekret do zdradzenia. Otóż już tego sierpnia Strauss otwiera swój pierwszy sklep firmowy w Polsce. Już nie mogę się doczekać zakupów. Ale to dopiero w sierpniu. Teraz znajdźmy Grześka. Gdzie jest ten Grzesiek? Grzesiek! Grzesiek! Idę go znaleźć. A tutaj jesteś, cześć Grzesiu, jestem z powrotem, jak miło Cię widzieć. No chodź na dół, bo mamy do Ciebie nie uciekaj, ja już schodzę, zaraz Ci wszystko pokażę. No chodź, bo mamy do wygrania przecież. Będziesz zachwycona. Musimy wygrać. Iwona, cześć, witam. Słyszałam, że stworzyłeś istne rolnicze dzieło sztuki, czego ja byłam pewna, bo mamy wygrać. I ja wiem, że Ty to zrobisz. Jakie były problemy? Słuchaj, będę bardziej skromny. Wygląda fajnie, efekt jest zadowalający, ale problemów było bardzo dużo po drodze. Po pierwsze pogoda, wschody takie sobie, nie chciało to w ogóle rosnąć. Dopiero teraz na koniec coś zaczęło się z tego wszystkiego wyłaniać. Ile tygodni potrzebowałeś na to, żeby stworzyć ten cały projekt? Oj, 3,5 miesiąca. Ale mamy to! Mamy to, myślę, że tak. Jejku, nie mogę się doczekać, kiedy mi pokażesz. Jedźmy na pole. No to dawaj, idziemy. No i jesteśmy. Przepięknie jest tutaj u Ciebie, ale wciąż nie widzę tego logo. To już tutaj, tak? Tak, ale prawdziwy efekt dopiero zobaczymy z góry. Lecimy w górę. Grzesiek, teraz widzę, gdy już wszystko się udało, pięknie wyrosło, jesteś zrelaksowany, ale pamiętam, że gdy byłam tutaj pierwszy raz u Ciebie, już tak nie było, delikatnie mówiąc miałeś lekki stresik. Powiedz mi, jak Ci się to wszystko udało zrobić, jakie miałeś problemy od samego początku? Jakie problemy? No oczywiście, było za mokro. Ja patrzyłem na te terminy cały czas uciekały, chciałem wjechać w pole, bo wiadomo, im dłuższy ten okres wegetacji, tym szybciej efekt, tym lepiej to będzie wyglądać. Celowałem z jakimś terminem, żeby zrobić jakiś kolor, ale niestety tutaj nie było takiej możliwości, jeżeli chodzi o kwitnięcie roślin. W końcu się udało wjechać, rosło to bardzo słabo. Dopiero Zimno teraz, było, prawda? Zimno było, dopiero teraz na koniec to fajnie ruszyło. Ja myślałam, że Ty zrobisz tylko logo. Taki był challenge, prawda? Takie było wyzwanie, zrobić nowe logo Strauss. Ja o tym myślałem. Z drugiej strony sobie pomyślałem, no tak, każdy zrobi logo. Każdy zrobi logo, a inni mają troszeczkę większe pole manewru. Tu jakieś kolory, tu może coś innego wymyślą. No i myślałem sobie, no dobra, to zróbmy logo w koszulce. Kto chodzi w samej koszulce? Chodzi w samej koszulce? No i wyszło na to, że powstały jeszcze spodnie, a że tutaj wiadomo, tak jak w spodniach Straussa dodatki są ważne, no to były kieszenie. No i tak powstał cały strój. Trzeba było to doprowadzić do perfekcji. Ale jakich maszyn używałeś do tego? Na początek to był po prostu siewnik, nawigacja, który gdzieś te sekcje po kolei rozłączał. Musiałem użyć ciężkiego sprzętu, taki kultywator z ciągnikiem, mniejszego, czyli wyjechał ten traktor, pierwszy traktor mojego taty. Do takiego obróbki już szczegółów, ale też oczywiście poszła w ruch taka kosa spalinowa do ostatecznego dopracowania. Aha, jeszcze opryskiwacz był. I co, na koniec będzie z tego? No piwo oczywiście, Piwo! Bo to przecież jest jęczmień browarny, Na tak? Oktoberfest. Tak. Ile osób było zaangażowanych w ten projekt? Ponad 7 osób, w sumie 7 osób. Jakie wymiary ma logo Straussa tutaj? Całe pole ma około 4 hektarów 70 arów, niecałe 5 hektarów, natomiast to, co jest zasiane, to jest 2,5 hektara. Powiedz mi, co jest najbardziej wyjątkowego, jeżeli chodzi o Twój projekt? Myślę, że to, że jakby wyszedłem poza ramy tego samego loga, stworzyłem cały outfit, strój związany z logiem, z Engelbert Strauss. Dlaczego w ogóle wziąłeś udział w tym wyzwaniu? Bo lubię wyzwania. Jeżeli było jakieś wyzwanie, ja lubię wyzwania, no to jestem. Gdybyś miał jeszcze raz rozpocząć ten projekt od nowa, czy zrobiłbyś cokolwiek jakoś inaczej? Dużo rzeczy bym tutaj zmienił. Na pewno dodałbym kolory. Gdybym miał więcej czasu, to zdecydowanie pojawiłyby się kolory. Albo wziąłbym jeszcze większy kawałek i zrobił coś bardziej spektakularnego. To dlaczego my wygramy? No nie wiem, czy tutaj rozmiar powinien mieć znaczenie. Myślę, że nie, ale też jest kawałek pola. Kreatywność, chyba to najbardziej, no bo musiałem tutaj wyjść poza te ramy tego loga, na którym każdy się skupiał. Tu jest cały strój jednak. Ja myślę, że to będzie kreatywność, dopracowanie, no i rozmiar. No niech będzie.
To był wspaniały dzień. Dziękuję Ci, Grzesiu, za gościnę. A mi również było Cię tutaj miło gościć u mnie na gospodarstwie. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale wiesz co? Powiem Ci, że mam dobre przeczucie. Coś mi się wydaje, że to my wygramy. A ja znowu mam nadzieję, że jeszcze się tutaj u mnie spotkamy, bo zaczęliśmy tworzyć taki fajny zespół. Wejdźcie na stronę www.strauss.works. Polsko, w całym świecie. Głosujcie na nas, na Polskę. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Jeżeli nie chcecie przegapić prezentacji pozostałych rolników, koniecznie subskrybujcie kanał i włączcie sobie powiadomienia. Ja tymczasem lecę dalej. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Der Strauß Farmers Cup.